Cześć, witajcie na moim kanale. Często się spotykam na forach z pytaniem, jaki model wybrać. Pytają przeważnie ludzie, którzy chcą powrócić do modelarstwa po wielu latach. Często to jest 20-30 lat przerwy. Często przechodzą na emeryturę i chcą powrócić. Kiedyś zajmowali się modelarstwem, chcą do tego powrócić. I pytają, jaki model wybrać. I w dzisiejszym odcinku stawię dość łatwy model do wykonania. Właśnie myślę, że to na pierwszy model będzie dobry wybór i z takiej serii proponowałbym sobie wybierać modele jako pierwszy. Wydawnictwo Ansfer z serii MP Model numer 38, numer 6 z rocznika 2017. Model samolotu myśliwskiego PZL P7A. Skala oczywiście 1:33. Opracowanie tego modelu, tej wycinanki, projektantem jest pan Marek Pacyński. I tak na pierwszej stronie mamy historia powstania, historia tego samolotu, dane techniczne i opis budowy. Ja historii tu modeli nie przytaczam, każdy może się z nim zapoznać po kupieniu takiego modelu, takiej wycinanki i to jest do przeczytania dla każdego indywidualnie. Opis budowy jakby obejmuje tu 5 takich etapów: kadłub, silnik, skrzydło i zakończenie budowy i wstępne taki opis, co potrzebne nam jest do wycinania, do klejenia, jakiego kleju używać, nieraz autor opisuje. W zasadzie części mamy rozmieszczone na 4 arkuszach, ale one obejmują 3 arkusze i tak na pierwszym arkuszu mamy wręgi. Aby sobie ułatwić, wręgi możemy dokupić. Wręgi są zawsze w sprzedaży do danego modelu. Ja zakupiłem do tego modelu grubość 0,5 podejrzewam, nie jest to jedyneczka. Naklejając tu grubość kartonu na to byśmy pogrubili, ale nie trzeba. I tak mamy wszystkie wręgi plus koła, wzmocnienie skrzydeł. Ale jeżeli tego chcemy redukować koszty, że tak się wyrażę, możemy po prostu, wycinając te elementy, które są potrzebne do naklejenia na karton, naklejamy na karton tekturkę i wycinamy. Troszeczkę to dłużej trwa, ale jest to też do zrobienia. Tu mamy cylindry, śmigła, rysunki. Tu mamy taki rysunek też do tych części, które odnosi się do płozy ogonowej, rysunek do cylindrów, które akurat tu są na tej stronie. I w zasadzie na 2 stronach rozmieszczone są części do wycięcia, uformowania i sklejenia. Model prosty, gdyż zawartość części tu nie jest duża, raptem to się właśnie mieści na 2 stronach. Wnętrze kabiny, wycięte lotki, które możemy tu osobno wklejać. Właśnie tu są lotki skrzydeł, stery, ster kierunku, stery wysokości. Prosty, a zarazem już ma tych części troszeczkę więcej, jakby jest tutaj bardziej zdetalizowany. I arkusz w zasadzie tej samej grubości, na którym są rysunki, rzut boczny z wręgami, w których miejscach przychodzą te wręgi, skrzydła i stery, wysokości i taki rysunek w takim rzucie, który tu przedstawia wnętrze kabiny.
I od wewnętrznej strony okładki mamy też model w 3 rzutach w oznaczeniach z częściami. Te części są oznaczone, ponumerowane. Także tu jest właśnie silnik. Podejrzewam, że nawet w skali 1:1 modelu, taki jak występuje w modelu. I okładka z modelami, wycinankami, które do tej pory MP model tej serii się ukazały. I tu mam zbliżenie. I właśnie tu jest rysunek płozy ogonowej i jej elementy, cylindry, śmigła i wręgi. I to są te elementy do naklejenia na karton, bądź tak jak tu pokazywałem wcześniej, wręgi wycinane laserowo, które akurat tu mam do tego zestawu. I elementy kadłuba, części, nadruk, kolor khaki, takiej oliwki. Natomiast nie mają tutaj te części zbyt wielu jakichś nitów. Są tu delikatne kropeczki jako nity. Tu mamy takie troszeczkę większe nity. No ale natomiast na skrzydłach nie ma zaznaczonych tej blachy, takiej wzdłużnych takich krawędzi. Po prostu taka technologia była. Na pewno modelarze wiedzą, o co chodzi. Są zaznaczone tylko te elementy, które mają być. Tak się prezentują skrzydła. Wnętrze kabiny, elementy wnętrza kabiny, tablica przyrządów, część ta wewnętrzna kabiny, podłoga, pasy fotela. No tu właśnie mamy stery, statecznik poziomy, statecznik pionowy, ster kierunku jako osobne elementy. Wiatrochron, czyli tak zwana owiewka kabiny, bardzo prosta do wykonania, bo tylko proste szybkie. Jeżeli wytniemy tutaj te elementy jako szyby i możemy je zastąpić folią, proste do wykonania. I rysunki pomocnicze, koło, kadłub i te linie, które są ciemniejsze, pokazują nam wręgi, skrzydło też z pokazanymi wręgami, w których miejscach powinny się znajdować. I tu jest właśnie taki rysunek w takim rzucie wnętrza kabiny i poszczególne elementy, które tam powinny się znaleźć. Przekrój śmigła, kołpak, stery, wysokości, statecznik poziomy. I na okładce w zasadzie od wewnątrz 3 rzuty, bok, od przodu, góra, dół z numeracją części. Tu mamy w takim kółku zaznaczony właśnie taki element typu chłodnica,
karabin i silnik. Tak jak mówiłem, on jest raczej tu w skali jakby 1:1 z tymi elementami, które są w modelu, i pokazany, jak poszczególne cylindry ułożyć, jakie dodatkowe elementy wkleić, żeby tu model uatrakcyjnić. Także zachęcam do powrotu do modelarstwa. Będę prezentował jeszcze inne modele z tej serii MP Model, opracowywane przez pana Marka Pacyńskiego, ale nie tylko, należących do dość prostych modeli, a po sklejeniu ładnie się prezentujących, i na pewno tu modelarz będzie zadowolony z takiego modelu. Wszystko, aby się nie zrazić. Model powinien być właśnie dość prosty, łatwy, przede wszystkim też do wykonania. Także zapraszam na inne moje odcinki. W tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam, cześć.